Naszą wyprawę rozpoczęłyśmy od jednej wielkiej wpadki, która spowolniła naszą podróż. A mianowicie Fanny zapomniała pozwolenia na korzystanie z samochodu. Dlatego też musiałyśmy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogły wydrukować. Problem polegał na tym, Who said that internet in US is everywhere? że nie miałyśmy zasięgu, a co za tym idzie, także internetu, by przesłać dany dokument do wydruku. Zimno. Bardzo zimno. Jednak po wielu próbach udało nam się. Po 6-godzinnej jeździe dotarłyśmy do mroźnego Quebec, gdzie pogoda dała nam popalić. Już kolejnego dnia przywitał nas śnieg z deszczem i ujemna temperatura, co sprawiło, że ciężko było nam wyciągnąć choćby aparat do zrobienia zdjęcia czy filmu. Kiedy opuszczałyśmy Quebec, na koniec postanowiliśmy zobaczyć wodospady, które znajdowały się niedaleko centrum miasta. Stamtąd ruszyłyśmy do Montrealu. Nasz spacer rozpoczęłyśmy od starego Montrealu, gdzie na placu des Arts znajduje się bazylika Notre Dame. Następnie przespacerowałyśmy się wzdłuż portu, gdzie zobaczyłyśmy z daleka kompleks mieszkalny z ciekawą architekturą zwany Habitat 67. Następnie ruszyłyśmy tropem słynnych kanadyjskich murali. Na koniec zaglądałyśmy na kampus Uniwersytetu McGill, gdzie pozytywnie zaskoczyła mnie wielkość biblioteki. Ogromna przestrzeń z wieloma miejscami do nauki, jak i pomieszczeniami, gdzie studenci mogli w spokoju pracować nad swoimi projektami. Najważniejsze rzeczy podczas podróży z drugą osobą, czyli zatyczki do uszu. Tak, bez tego się nie da obejść. Właśnie opuściliśmy Montreal i zmierzamy w kierunku Toronto. Natomiast planujemy zatrzymać się w Ottawa i zobaczyć, czy jest tam coś ciekawego. Podczas naszej podróży, pomimo drobnych problemów, świetnie się bawiłyśmy. Gdy ma się przy sobie bratnią duszę, wszystkie trudności po prostu tracą na znaczeniu. Dlatego tak ważne jest, żeby razem z podstawowym bagażem zabrać też dobry humor. Ottawa również przywitała nas mroźną pogodą. Bardzo zimno. Bardzo zimno. Zobaczyłyśmy Parliament Hill, jednak z braku czasu nie wyszłyśmy do środka. Nie miałyśmy konkretnego planu na zwiedzanie Ottawy, więc szłyśmy wszędzie tam, gdzie nas nogi poniosły. Nie wiem, czy widać, ale moja ręka jest strasznie wysuszona, masakra jakaś. Greetings from this Mexican Alper for all the Alpers that are coming from Poland. You guys should come and find Mexican friends. Yeah. Mexican are good friends with Polish people, yes? Yes. Pomimo krótkiego czasu spędzonego w Ottawie, mogę powiedzieć, że to miasto jest urokliwe oraz bardzo przyjazne. Ludzie tutaj chodzą w normalnych garniturach, a my zamarzamy. How many jackets do you have? I have a hoodie, I have a jacket, and I have two shirts, and I have something like a jacket, but it doesn't have... Yeah, kamizelka in Polish, I don't know. Chaleco.
Chaleco. en español. Shake that. Everyone looking Of your life. Około północy dotarłyśmy do Toronto. Where are we? in Catland. Where? Catland. Oh. Cat what? Catland. Cat. Oh my god. Put the snapshot and one of the filters with the The best Airbnb ever. Nigdy nie oszczędzać na noclegu. Nigdy. Nigdy więcej. Never, ever. Save on the sleep. Like the Airbnb or something. Pues nada, que quisimos ahorrarnos como $5 What did you say? y terminamos en la casa de los gatos. Pierwszego dnia w Toronto przespacerowałyśmy się po Starym Mieście i zrobiłyśmy rozeznanie, co gdzie jest. Toronto jest typowym miastem biznesowym, co można zobaczyć na każdym kroku. Zimne Toronto. We don't know where we are. Jak to jest możliwe? Jak? Że ludzie tu chodzą bez kurtki, bez niczego, jakby nigdy nic. A jakby było gdzieś 20 stopni. Gratuluję. Zimno. Drugiego dnia postanowiłyśmy wejść do CN Tower przed zachodem słońca, by zobaczyć Toronto za dnia, jak i w nocy. By dostać się na wyższy poziom wieży, musiałyśmy postać w kolejce. Dla mnie, jako osoby, która lubi duże miasta, widok z wieży był niesamowity. You don't feel that it's moving? No, I don't feel that it's moving. I don't know, this is like a weird feeling, but I don't feel it's moving. Ostatni dzień tuż przed powrotem do New Jersey poświęciłyśmy na zobaczenie wodospadu Niagara od strony Kanady. I to by był koniec naszej przygody w Kanadzie. Wracamy do Stanów Zjednoczonych.